Plastikowe wirniki w pompach wody BMW to powszechna praktyka i o ile w oryginalnych pompach takie wirniki zazwyczaj trzymają się w jednym kawałku przez całe swoje życie, to w kiepskiej jakości zamiennikach może się zdarzyć taka sytuacja, że wirnik rozleci się na kawałki, rozsiewając plastik po całym układzie chłodzenia. Co zatem zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście każdy internetowy ekspert twierdzi odkrywczo, że trzeba było kupić pompę z metalowym wirnikiem, ale w prawdziwym świecie ilość pomp wody z plastikowymi wirnikami znacznie przewyższa ilość tych z metalowymi, zatem sama statystyka podpowiada, że takie przypadki pęknięcia wirnika muszą się zdarzać i jeszcze długo zdarzać się będą. Zostawiam tutaj ten film dla osób, które mogą mieć taką przygodę i szukają informacji, jak sobie z tym poradzić, krótko mówiąc uratować silnik i układ chłodzenia przed wymianą. Jak nie trudno się domyśleć, podstawowy warunek sukcesu to wyłapanie tej awarii odpowiednio szybko, zanim dojdzie do poważnego przegrzania się silnika i nieodwracalnej awarii. Krótko mówiąc, przejechanie kilku kilometrów z niesprawnym chłodzeniem jeszcze nie musi skończyć się katastrofalnym przegrzaniem. Z drugiej strony rozsypanie się wirnika pompy gdzieś daleko w trasie może już mieć nieodwracalne skutki. W każdym jednak przypadku podstawowa prawda to wskaźnik temperatury jest Twoim przyjacielem i mam tu oczywiście na myśli dokładną temperaturę płynu chłodniczego, co w niektórych modelach, jak na przykład BMW 46, może wymagać wejścia w dodatkowe opcje licznika, bo ta wskazówka jest w takich przypadkach co najwyżej elementem dekoracyjnym. Natomiast jeżeli już musimy przejechać jakiś dystans z rozsypaną pompą, to trzeba robić to tak, aby nie dopuścić do przegrzania się silnika. Podstawowym warunkiem jest tutaj oczywiście znajomość własnego samochodu i świadomość, jaka temperatura płynu jest normalna, a jaka świadczy o awarii. Generalnie wszystko jest możliwe, jeżeli wiemy, co robimy. Załóżmy zatem, że mamy już auto w garażu, wyciągamy tą rozsypaną pompę i wiemy lub po cichu liczymy, że nie doszło jeszcze do przegrzania. W tym momencie priorytetem jest pozbycie się przede wszystkim dużych kawałków plastiku z układu chłodzenia, zbyt dużych, aby przecisnąć się przez kanały chłodzące, ale na tyle dużych, aby je zatkać. Jeżeli tylko mamy opcję podłączenia choćby węża ogrodowego albo nawet lepiej myjki ciśnieniowej, to należy to zdecydowanie wykorzystać. Wtłaczanie wody pod ciśnieniem w różne wejścia płynu chłodzącego, najlepiej przeciwne do normalnego kierunku obiegu, powinno dać nam najlepsze skutki i wypłukać najwięcej plastiku. Można tutaj użyć zwykłej wody z kranu. Pozbycie się kranówki z układu chłodzenia jest naprawdę dużo łatwiejsze niż pozbycie się plastiku. Oczywiście oprócz samego silnika należałoby też dokładnie przepłukać całą resztę układu, czyli wszystkie rurki, chłodnice i nagrzewnicę. Jeżeli jednak nie mamy dostępu do bieżącej wody pod ciśnieniem, to trzeba będzie poradzić sobie w inny sposób, np. wywołując odwrotny ruch samego płynu. Tutaj widzimy to na przykładzie silnika BMW M54. Patrząc na schemat silnika widzimy, że pompa jest umieszczona dość nisko i pompuje płyn w górę, zatem największe kawałki połamanego plastiku będą właśnie tam. Procedura, którą tutaj zastosowałem, to zamontowanie pompy i napełnienie układu płynem do maksimum. Następnie wyjęcie pompy wody jako najniższego elementu, co spowoduje szybkie opróżnienie układu, a wywołany prąd wsteczny w ten sposób porywa zalegające fragmenty plastiku i wypłukuje je na zewnątrz. Taką operację trzeba oczywiście powtórzyć co najmniej kilka razy, aby upewnić się, że żaden duży fragment już nie pozostał w silniku. Teraz po wymianie pompy na nową, oczywiście już z metalowym wirnikiem, przechodzimy w fazę ścisłej obserwacji temperatury w trakcie jazdy. W zasadzie można auto normalnie eksploatować i nim jeździć, ale cały czas bacznie obserwując wskazania czujnika temperatury płynu chłodniczego. I znowu podstawowym warunkiem sukcesu jest znajomość własnego samochodu i świadomość, jaka temperatura płynu jest normalna, a jaka świadczy o problemie. Czasami ta granica może być bardzo cienka, np. w silniku BMW M54 temperatura 96 stopni Celsjusza jest czymś w zupełności normalnym i codziennym, ale gdy czujnik pokaże nagle 98 stopni lub więcej, to już powinno wywołać niepokój i reakcję. Oczywiście jest możliwe, że żaden problem już się nie pojawi i po czymś takim silnik można nazwać uratowanym. Jest na to szansa, zwłaszcza po takim ciśnieniowym płukaniu. Jeśli jednak znowu zauważymy powolne przegrzewanie się silnika, to będzie to oznaczało, że wciąż mamy kawałki plastiku w układzie, a niestety nawet takie drobne są bardzo groźne. Dlaczego tak się dzieje? Powiedzmy, że to jest nasz układ chłodzenia, mamy w nim czysty płyn chłodniczy i kilka drobnych kawałków plastiku. Niestety z czasem, jak te plastiki obijają się o ścianki układu albo o nowy wirnik pompy, są one rozbijane na mniejsze i mniejsze kawałki. Ostatecznie kończymy z czymś takim w układzie. Nie jest to już w zasadzie płyn chłodniczy, ale zawiesina pyłu plastikowego w płynie. Co prawda przynajmniej żadnej rurki nam tu już nie zatka,
ale niestety ma inne właściwości termodynamiczne, jak na przykład pojemność cieplna. Efekt jest taki, że płyn z plastikiem nie jest w stanie oddać ciepła z silnika do chłodnicy tak skutecznie jak normalny, czysty płyn, co prędzej czy później skończy się przegrzaniem. Można by więc pomyśleć, że teraz wystarczy jedynie zlać ten syf i zastąpić go świeżym płynem i wszystko będzie dobrze. Niestety to znowu nie jest tak różowo, ponieważ taki plastikowy pył bardzo lubi oblepiać wszystkie elementy układu chłodzenia od wewnątrz, więc nawet jak usuniemy część płynu z pyłem, to układ nie stanie się nagle 100% czysty. No i pamiętajmy, że zlewanie płynu z układu chłodzenia opróżnia najczęściej tylko jakąś jego część, ale jeżeli zastąpimy ten fragment czystym płynem i znowu trochę pojeździmy, koncentracja plastiku w płynie znowu po pewnym czasie dojdzie do stanu równowagi, rozkładając się względnie równo w całej objętości. Zatem każda taka wymiana zabiera część plastiku z układu, co będzie skutkowało asymptotycznym spadkiem ilości plastiku w układzie do zera i przywracaniem pełnej sprawności. Czeka nas zatem proces wielokrotnej wymiany płynu na czysty. I tutaj zwracam uwagę, że powiedziałem czysty, a nie nowy. Oczywiście nikomu nie bronię za każdym razem kupować nowy płyn chłodniczy, ale nie jest to wcale konieczne, a jeżeli mamy coś takiego zrobić kilkanaście razy, to byłby to wręcz absurdalny i zupełnie niepotrzebny koszt. Wystarczy bowiem taki płyn z plastikiem przefiltrować przez najzwyklejszy papierowy filtr do kawy, aby wyłapać te niepożądane elementy. Tutaj widzimy przykład, jak ja to zrobiłem. Filtruję płyn do plastikowego kubeczka, dzięki temu od razu mogę skontrolować, czy papierowy filtr się nie przerwał i czy przefiltrowany płyn jest faktycznie czysty i nic już w nim nie pływa. Jeśli jest czysto, to taki płyn jak najbardziej nadaje się do ponownego użycia. Poza takim filtrowaniem dobrze jest też choć raz zdemontować elementy układu chłodzenia, które da się łatwo zdemontować, jak na przykład rurki i przewody, i fizycznie wyczyścić je z pyłu w środku, co znacznie przyspieszy oczyszczanie całego układu. Podsumowując, najlepiej pojeździć trochę. Na samym początku, jeżeli silnik wciąż się szybko przegrzewa, to oczywiście będą to bardzo krótkie trasy albo nawet jedynie odpalenie na postoju. Następnie przeprowadzamy takie właśnie filtrowanie układu i najlepiej kilka razy w jednej serii, to znaczy zlewamy tyle płynu, ile spłynie, filtrujemy go i zalewamy ponownie, po czym można pokręcić silnikiem parę minut i ponownie zlać i powtórzyć filtrowanie. Powtarzamy taką operację 2-3 razy, po czym normalnie można zalać, odpowietrzyć i jeździć i znowu obserwować temperaturę. Czasem po kilku takich filtracjach, gdy nie będziemy już zauważać przekraczania normalnej temperatury, może to być nawet kilkaset kilometrów. Krótko mówiąc, wszystko w granicach rozsądku i tutaj wskaźnik temperatury płynu powinien być głównym wyznacznikiem, na ile możemy sobie pozwolić. Po kilku takich seriach jeżdżenia i filtrowania wszystko powinno wrócić do normy, a silnik będzie uratowany, aczkolwiek nawet jak już nie będzie się przegrzewał, sugeruję zrobić jeszcze kilka filtrowań, aby upewnić się, że temperatura spada tak nisko jak powinna i dopiero wtedy na sam koniec można sobie pozwolić na wymianę płynu na zupełnie nowy. Natomiast jak nie trudno zauważyć, jest to metoda raczej dla osób, które nie boją się zrobić coś samemu. Oczyszczenie układu z pyłu plastikowego to nie jest coś, co można załatwić w jeden dzień u mechanika, no chyba że ktoś wymieni wszystkie elementy układu chłodzenia, łącznie z nagrzewnicą i silnikiem. Wtedy tak. Natomiast grzebaczom zostawiam ten film, oby się Wam nigdy nie przydał. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.